Recenzja, którą oglądasz, powstała o 2 w nocy po paru piwach, w tych krótkich chwilach, kiedy prawie już zasypiasz, a palce same piszą historię, często z pogranicza snu i jawy. Recenzja zawiera spore spoilery. Nie chcesz? Nie oglądaj. Ale z drugiej strony, czy kiedykolwiek w to zagrasz? Trudno mi powiedzieć coś o grze, która została już zgnojona w ocenach, a dla mnie jest jedną z najlepszych na PlayStation VR. Czy to jednak wciąż gra? Cóż, w mojej opinii każdy symulator chodzenia nie jest grą. Jest pewnego rodzaju doświadczeniem, które po prostu chłoniesz. Here There Lie zostało stworzone przez Ten Gentlemen. I ziom, jeśli ktoś wie jak sprzedać grę, to właśnie oni. Pierwsze co dostajesz na starcie to cycki. Okej, nie cycki. Jakąś babkę w afro. Ale powiedzmy sobie szczerze, chyba każdy z tym wiadrem na głowie zacznie oglądać te cycki ze wszystkich stron, tłumacząc, że kalibruje VR-a. Sam go kalibrowałem parę minut. Here There Lie jest z założenia horrorem. Jednak jeśli oczekujesz tradycyjnego horroru, możesz się zawieść. Choć występują tutaj elementy straszące, bardziej gra podchodzi pod thriller psychologiczny. Tak bym obstawiał. Większość symulatorów chodzenia stawia na interpretację tego, co widzisz. Często sam dopowiadasz sobie historię, budując ją z zebranych faktów. I tym razem nie jest inaczej. To doskonały przykład, że gra może być nośnikiem ciekawych doświadczeń, choć niekoniecznie musi to być stricte gra. Pierwsze, co rzuca się w oczy po uruchomieniu, poza cyckami, to paskudna grafika. Taka 2/10. No dno. Obiekty są nieostre, tekstury niskiej jakości, modele obiektów liche, słabo. Dla gry, którą chłoniesz głównie przez zmysł wzroku, to jest jak wyrok. Jednak nie grafika tą grę robi, ale to, co jest poza nią. Wcielamy się w mężczyznę o imieniu Buddy. Na samym początku żegna się chyba ze swoją dziewczyną i wsiada do metra. Zaczyna się przedziwna podróż, w czasie której nieraz będziesz próbował zinterpretować to, co widzisz. Czasami interpretacja jest narzucana dość nachalnie, a czasami jest sprytnie zakamuflowana. Nie ma prawidłowego toku zrozumienia Here There Lie. Sam to przeżywasz i sam właściwie określasz, co widzisz. Na samym początku Buddy znajduje się w opuszczonym mieście. Ciasne uliczki, opuszczone stragany, smutek, uczucie wyobcowania. Z czasem dostrzegasz mieszkające w mieście istoty, pokraczne postacie z maskami zrobionymi z czaszek. Często widzisz je kątem oka, jak przemykają w cieniu. Miasto nie ma w sobie istoty gry, po prostu idziesz przed siebie, gdyż prowadzi cię ono jak po sznurku. Mijasz zapomniane, opuszczone miejsca, śmieci, które kiedyś ktoś wyrzucił, meble stojące bez celu, a czasami leniwie palącą się świeczkę, która jest jednym z niewielu elementów ożywiających to depresyjne miejsce. Od czasu do czasu znajdujesz dziwne zdjęcia lub fragmenty historii. Każdej znajdźce towarzyszy komentarz z ofu. Kobiety lub mężczyzny czasami w jakiś sposób się łączą z tym, co jest na kartce, czasami są zupełnie oderwane. Historie, które nie mają sensu, bez kontekstu. Sama treść, nie niosąca ze sobą ważnych informacji. Oprócz tego Buddy czasami odbiera telefon od kogoś, kogo zna. Rozmowy głównie dotyczą stosunków Buddy'ego z dziewczyną w żółtej sukience. Nie jest wyjaśnione, co ich łączy. Ich historię budujemy z fragmentów tych rozmów i niewielkiej ilości cutscenek. Z czasem natrafiamy na pierwsze złowrogo nastawione istoty żyjące w mroku. Poruszają się na czworakach, choć z ludźmi mają niewiele wspólnego. Każdy, gdy tylko podejdziesz, podnosi na ciebie swoje białe ślepia i próbuje wyczuć. Gdy postoisz chwilę dłużej, rzuca się do ciebie, aby zabić cię w parę chwil. Gra w tym momencie wrzuca delikatny element skradankowy, gdyż od czasu do czasu musisz po prostu ich unikać. Bohater trafia do kanałów. Tutaj spotyka pierwszą istotę, która nie chce go zabić. Jest przyjazna. Podąża za bohaterem, masturbując się bezmyślnie, stwór bez twarzy, który zaprasza nas do swojej pieczary. Dalej maszerując trafiamy do podziemnego miasta zamieszkałego przez ludzi z głowami zwierząt. To tutaj stajemy przed dość dziwnym wyborem, czy zabić stwora, który za nami chodził.
pokazać kult siły, przynależeć do postaci z głowami wilków, drapieżców, czy zabić w końcu oprawcę z głową wilka, odrzucając siłę, ale czy aby na pewno? Miasto zwierzoludzi zaludnione jest sporą ilością postaci. Spotkasz tam scenki z życia, poniżanie biednych, wyżywanie się na słabych. Śmierć jest tutaj wszechobecna. Postacie z głowami owiec to ofiary bezsensownie szukające swego miejsca w mieście, gdzie rządzi siła, gdzie skazane są na łaskę drapieżników, choć rzadko jej zaznają. Dotrzesz też do dzielnicy rozkoszy. Tutaj cielesne przyjemności są zaspokajane na najróżniejsze sposoby. Często wbrew woli, często bezcelowo. Popęd jest tutaj motorem dla przybywających zwierzoludzi, dla których najprostszą ucieczką z tego dziwnego miejsca jest samobójstwo. Prosta scena. Dwoje postaci zrzuca cegły na bruk poniżej. Możesz się dołączyć, czemu nie? Bezsensowna czynność, radość z zrobienia czegoś idiotycznego. Zrzucasz cegłę. Zabijasz postać, która przechodziła akurat dołem. Nagle bezsensowna czynność nabiera wymiaru decydującego o czyimś być albo nie być. Śmierć przykuwa uwagę jednej z postaci, która podawała ci cegłę. Nagle stajesz się dla niej atrakcyjny, pociągający. Dlaczego? Jednak spokój pomiędzy siłą a pokornością nie może trwać wiecznie. Bunt. Zwierzoludzie zaczynają walczyć między sobą. Już ofiary nie są ofiarami, jest ich więcej. Stają się nowymi panami miasta, przejmują kontrolę, stają się tym, czego wcześniej się bali i z czym walczyli, a koło się zamyka. Buddy trafia do teatru. Stoisz na scenie, nie wiedząc co robić. Gdzieś gra pianino, zwierzoludzie dziko wyją na widowni. Krzyk. Spada jakaś postać na sznurze. Może się uratować. Krzyki i pianino nie ustają. Spada kolejny. Pomagasz? Spadają kolejni, wciąż i wciąż. Nie możesz uratować wszystkich. Mijają minuty, wciąż spadają kolejni. Czy możesz wszystkich uratować? W końcu przestajesz, wychodzisz, nie da się zbawić każdego. Wychodząc z teatru spotykasz długą kolejkę, ktoś podaje sznur pierwszej postaci przy drzwiach. Ucieszona wbiega do środka. Chcieli umrzeć? Bezwiednie ratowałeś tych, co ratowani być nie chcieli. Oto tajemniczy człowiek z teczką. Jego pojawienie się spala wszystkich na popiół. Nie możesz z nim walczyć, jedynie uciekać. Tajemnicza postać, która pragnie cię dopaść, zamieniając w zastygłą figurę z popiołu. Tunele metra. To tutaj wszystko się zaczęło. Chyba. Błądzisz szukając wyjścia. Natykasz się na ślady bytności człowieka z teczką. Postacie zastygłe przy telewizorach, na zawsze wlepione w ekrany. Czy w ostatniej chwili próbując się wyrwać z jego uścisku. Bezskutecznie. Konsumpcja wygra. Zawsze. Człowiek z teczką niszczy całe miasta. Wychodzisz na zewnątrz, zgliszcza. Nic go nie powstrzyma. Hirderlei to narracja, którą sam prowadzisz w swojej głowie. Wydarzenia, postacie podlegają twojej i tylko twojej interpretacji. Każdy, próbując w grę zagrać, przeżyje coś innego, choć historie będą się toczyć identycznie. Klimat produkcji podkreśla całkowity brak kolorów. Wszystko jest tutaj skąpane w odcieniach szarości. Jedynym żywym kolorem jest sukienka kobiety spotkanej na początku. Ciężko mi powiedzieć, czy historię opowiedzianą w grze zrozumiałem prawidłowo. Wszystko zależy od człowieka. Hirderlei to niezwykła produkcja, ale nie każdy ją zrozumie, nie każdy podda się jej dziwnemu biegowi. Dodam, że nad grą pracował dyrektor artystyczny Spec Ops: The Line, jednej z najlepszych gier antywojennych. Nie namawiam nikogo do sięgnięcia po Hirderlei. Wyrok już zapadł. Niemniej dla mnie to była jedna z najlepszych gier, jakie grałem z tym śmiesznym nocnikiem na głowie. Choć użycie VR jest tutaj mocno dyskusyjne. Grę spokojnie można by było puścić na tradycyjnym sterowaniu i nic by nie straciła. Oto Hirderlei. Za parę lat zaczniemy ją doceniać. Podobnie jak Spec Ops: The Line.